Cześć ocalali. Rozmawialiśmy wczoraj, a właściwie prowadziłem monolog odnośnie rozbudowy Katrin przez graczy, którzy poszli ścieżką rozbudowy swojej głównej drużyny bohaterów w stylu berserkera. Dlatego dziś chcę opowiedzieć trochę i wyjaśnić styl kontroli. To jest styl, który kontruje berserkera, a przynajmniej powinien. W teorii. W teorii jest tak, że berserker pokonuje odporność, odporność pokonuje kontrolę, a kontrola pokonuje berserkera. Koło się zamyka, znaczy trójkąt. Trójkąt się zamyka. W praktyce po wielu bitwach testowych nawet deweloperzy stwierdzili, że coś jest nie tak ze stylem kontroli i potrzebuje on wzmocnienia, ponieważ był zbyt słaby, aby wygrywać ze stylem, którego powinien w idealny sposób kontrować. Dlatego pojawiły się czołgi drugiej generacji z umiejętnościami wspierającymi drużyny złożone z bohaterów kontroli. I dlatego pojawiła się Ymira. Ymira to bohaterka 19 generacji bohaterów State of Survival. Reprezentuje styl kontroli i w cudowny sposób wpasowuje się w drużynę złożoną z Donalda i Christophera. Drużyna kontroli jest jedną z tych, którą do tej pory grałem. Styl kontroli, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na kontroli obrażeń. Choć brzmi to dziwnie, przynajmniej w języku polskim. Niemniej jednak w dużym uproszczeniu chodzi o zadawanie obrażeń bonusowych oraz zadawanie obrażeń opartych na czasie. Już tłumaczę. Wśród umiejętności bohaterów kontroli znajdziemy m.in. zdolności do podpalenia, uciszania, rozbrajania czy wywoływania krwawienia. Te umiejętności kontrolują niejako obrażenia lub samo zachowanie rywali. Na przykład poprzez uciszenie, kiedy rywal nie może korzystać ze swoich umiejętności specjalnych. Lub wywołują dodatkowe obrażenia poprzez wywołanie krwawienia czy podpalenie. To są obrażenia zadawane przez jakiś czas, niezależnie od innych obrażeń zadawanych przez bohaterów. I teraz pytanie, co tutaj robi Ymira? Jej pierwsza umiejętność jest zwykłą umiejętnością. To znaczy nie będzie współgrała z umiejętnością innego bohatera stylu kontroli. Ani żadnego innego. Ale już jej druga umiejętność, Blood Alliance, tak. Ymira co 4 tury bierze odwet za ataki przyjęte przez jakikolwiek rząd oddziałów. Obojętnie czy będzie to piechota, jeźdźcy czy łowcy. To jest dosyć ważne, ponieważ gdyby nie to określenie, że bierze odwet za każdego sojusznika, to mogłoby dojść do sytuacji, kiedy sojuszniczy oddział otrzymuje obrażenia, a Ymira nie robi nic. Nie kontruje tego, bo nie jest wyznaczona do reagowania na obrażenia zadawane np. sojuszniczym łowcom. Na szczęście reaguje. Zawsze. I oprócz uderzenia aplikuje jedną dawkę krwawienia. To jest już coś mocnego. Krwawienie zadaje 5% obrażeń przez 3 tury, ale to nie jest koniec benefitu. I jako, że na początku mówiłem o współpracy Ymiry z Christopherem i Donaldem, to umiejętność tego drugiego jest tutaj znacząca. Mówimy o Highland Companion, kiedy Donald zadaje obrażenia większe o 50% tylko dlatego, że rywal krwawi. A jeżeli Donald jest bohaterem łowców, to zwiększenie procentowe obrażeń z jego strony jest z tego powodu bardzo duże. Trzecia umiejętność Ymiry z kolei jest unikatowa w skali gry, bo została zastosowana pierwszy raz, kiedykolwiek. Ta umiejętność demoralizuje wszystkich wrogów, sprawiając, że ich atak zostaje zredukowany o określony procent. Czyli ta umiejętność działa deprymująco, jakbyśmy odjęli z statuetki czy skórki kwatery głównej rywalowi. W skali makro, czyli w skali rajdu, to ogromne wsparcie. Czyli podsumowując, jeżeli wasz marsz będzie składał się z bohaterów w stylu kontroli, to polecam Ymirę, Christophera oraz Donalda. Donalda można połączyć dodatkowo z Donatello, świetnie współpracują. Ymira ma również swojego świetnego kompana, ale z racji dbania o wasz czas przedstawię go oraz powody, dlaczego wybrałem właśnie jego na kompana dla Ymiry w kolejnym wideo. Tymczasem do zobaczenia.